fotel będzie. Ale co to było wcześniej? To była wcześniej opona zużyta. Proszę. Zużyta opona. Proszę. Test szefowej. Co to? Co to? Człowieku! La baguette? Nowy odcinek. Nowe przygody. Hania, a powiedz raz jeszcze baguette. Baguette. Język, mowa ciała. Wieczór. I dogadane. Witam serdecznie. Łapeczka, komentarz, udostępnienie odcinka mile widziane. It's okay, it's okay. Mile widziane. Smacznego, bo tu będzie jedzone teraz. O, merci beaucoup. Co będziemy jeść u szefowej? Ja już wiem. To tylko jeden Bóg wie. Bagietka, jajeczko, omlet. Duży omlet. Chyba to merci beaucoup. Bardzo duży omlet, tak? Duży, nieduży. Ale jesteśmy na kolejnym wygwizdowiu. Coś tu kombinujemy. Tak jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, tutaj był festyn. O, tam. Polecam obejrzeć całą serię z Wybrzeża Kości Słoniowej. Ale dobry omlet. Dobry? Pyszny, no. No właśnie. To jest 3 i byłoby dobrze. Przemierza dalekie krańce Afryki. Niczym na dzikim zachodzie. Szefowa. Nie cyka się niczego. A wręcz odwrotnie, to jej się boją. Kiedy podróż jest już zaawansowana i to bardzo, to widać po stopie, że jest zaawansowana i to bardzo. Ja tutaj nie chcę już się odsłaniać, bo już mnie nas nawet już nikt nie oszukuje, bo oni już nas przyjmują jako swoich. Ten kolor skóry jest tak intensywny, że oni myślą, że my już tutaj z 5 lat jesteśmy na tym kontynencie afrykańskim, a teraz się role odwróciły. To Hania jest przewodnikiem, a ja jestem łapownikiem, nie mordo? Ej mordo, daj ten drucik, co? Pulpetina. Dzień dobry. A jakie oczka pulpetina ma? Pulpetina wioskowa łaciata. Gatunek afrykański. Iworyjski. Piękny. Tutaj szefowa. Zobaczcie jaki. Kasawa. Maniok. A jam. Cholera. Kasawa? Też jam. Cholera nie mogę rozróżnić. A to w serduszko. Ale nie mogę cholera rozróżnić za żadne skarby. Jam czy kasawa? No nie po prostu wygląda mi podobnie. Pytam Hanię, czy chciałaby w takich realiach żyć. A Hania do mnie mówi: nie, no nie chciałabym. No nie, co ty będzie? Myślałem, że będzie się... Nie chcecie wiedzieć, co myślałem, co on będzie robił. Hania do mnie mówi, że nie chciałaby w takich warunkach mieszkać, bo ona wyczuła się brudna. Bo ona jest brudna. Dobra, kto zgadnie z widzów, po co są te koła poukładane tutaj z tej strony tam i tam jeszcze na tej ulicy, która idzie niczym strzała przez tą wioskę. Kto zgadnie? Proszę o pomysły w komentarzach. A wy się zastanawiacie, czy dzieci rodzić. Zobaczcie, tutaj na jedną rodzinę przypada co najmniej, nie wiem, z 6... Bonjour? No, kultura musi być, ale wy się zastanawiacie, czy dzieci rodzić. 3 to już dla was dużo, 5 to w ogóle się w głowie nie mieści. A tutaj nikt się nie zastanawia nad ilością. Tutaj się nikt... Hello? Nikt się nie zastanawia nad ilością, nad jakością, o tak, tylko idą w ilość. Bo jak jest 10, to jest komu pracować na roli, jest komu się ojcem zająć, jest komu się matką zająć, jest komu dom pobudować, jest komu wychowywać młodsze siostry. Jedynym marzeniem Hani to jest teraz samolot, który tutaj wyląduje, zabierze ją do Europy. Nie, Studnia. Nie no, tak sobie żartowałem. Pytaliście, gdzie są czarki. Ja już wam pokazuję.
Nie bój się, mamuńka. Mamuńka, nie bój się. Kto to? Taki jakiś biały, co? Zobaczcie, czarki tak wyglądają tutaj na wybrzeżu Kości Słoniowej. Łaciaty nawet jeden. Mamuśka taka bojowa. Ale powiem wam tylko jedno, drogie czarinki z wybrzeża Kości Słoniowej, że wy tutaj bezpieczne nie jesteście. Bo tutaj też są chrześcijanie. A chrześcijanie delektują się w takich... O, poszła. Świadczenia 800+ dawane przez polski rząd tutaj doprowadziłyby do upadku całego kraju, moi drodzy, ze względu na mnogość potomstwa. A też trzeba zauważyć, i to nie jest niczym po prostu, że to nie jest żadna tajemnica, że ludzie, którzy wyjeżdżają stąd, imigranci, podkreślam słowo imigranci zarobkowi, no bo jadą zarabiać do innego kraju, lepiej żyć. Nie mówię tutaj o uciekinierach, którzy na jolo trochę jadą do Europy. O imigrantach. Ujmujmy taką definicję, trzymajmy. I sytuacja jest taka, że też lubują się w takich dofinansowaniach społecznych. No wiecie, co mam na myśli. Przyjeżdżam do bogatego kraju i dostaję za dzieci pieniądze. Tutaj takich rzeczy nie ma. Tutaj może są drobne dopłaty, na przykład do tego, żeby dziecko się uczyło. Nauka jest za darmo w szkole publicznej, która reprezentuje bardzo niski poziom nauczania. Dokładnie. A szkoła płatna chrześcijańska już swoje kosztuje. Wody. O kurde, jaka głęboka. Już z 11 metrów. O kurde. A my Cześć, Haniu. Zobaczcie, ale głęboka studnia, no na 15 metrów. Kurde, powiedziałbym, bałbym się pić tą wodę pomimo wszystko. Ale to jest dość ciekawe, że teraz mamy porę deszczową, więc co ja gadam, porę suchą, dlatego też jest ten poziom bardzo obniżony. Ale też nie odważyłbym się w razie czego pić tej wody ze studni. Taka wiecie, do umycia się ok, ale do picia już nie. Trzeba było przygotować. Poranek nie rozpieszcza. Nalot zbieramy w gościnie naszego ziomka tutaj w domu. Mieliśmy spać w szkole, ale pan dyrektor się nie zgodził. Ma nas w dupie, czy miał nas w dupie? Głęboko. A jeszcze spotkaliśmy pana dyrektora na drodze. No nic. Naszego koleżki przespaliśmy się, ale trzeba zaznaczyć, że jest 6:30. Jest bardzo duża amplituda temperatur względem tego, co było na przykład wieczorem, a porankiem. Teraz jest 20 stopni. Wczoraj na słońcu było może z 42, albo może nawet więcej. I 20 parę stopni tworzy bardzo odczuwalną różnicę temperatur. O, właśnie. Hania została wysłana do sklepu po wodę. Słyszę, że autobus jedzie. Powiem wam, że tak z rana, tak wcześnie, jest przed 7. Jest tak przyjemnie, tak fajnie, tak po prostu zdatnie. A już wam mówię, szkoła jest tutaj i chcieliśmy postawić tutaj namiot. Dyrektor się nie zgodził i wiem dlaczego. No bo on przewidział, że gdyby nas okradziono, to cała wioska by mówiła o tym, że nas okradziono w szkole i on do tego dopuścił. I on prawdopodobnie tak jakby wyszedł ponadprzeciętnie poza schemat całego zdarzenia. On tak jakby nadpisał to złym scenariuszem. I okej, ja to rozumiem.
ale prawdopodobieństwo, że coś by zniknęło w tak małej wiosce, no jest mniejsze niż 0,01%. Ktoś powie kierowniku, ale, no tak, pesymiści się również znajdą. Prawdopodobieństwo, że coś by się stało jest tak małe, ponieważ społeczność jest tak mała, że tutaj wszyscy dookoła wiedzieliby, że my jesteśmy w szkole. No ale pomijając, no trzeba zaznaczyć, że Wybrzeże Kości Słoniowej nie jest taką stricte mentalnie Afryką, jak sobie można myśleć. Bo ja myślałem, że będzie tutaj, tak wiesz, tak do człowieka. A tak nie jest. Tu jest od człowieka. A to bardzo ciekawe spostrzeżenie. Jaki trzeba mieć balans. Ta młoda persona lat, obstawiam, że 6. Tutaj mam wrażenie, że dzieci szybciej dojrzewają fizycznie. Wczoraj taki 1,5 latek, no był taki ogarnięty. Ja byłem w szoku. A ten wariat co tak jedzie szybko, jakby był na A2 do Niemiec, jadąc na roboty na ogórki. Ty, ale pusto miał. No ale najgorsze jest to, że Hani po prostu nie ma, więc ale by była beka, ja bym się zawinął. Ale by była beka. Hania tu przychodzi z wodą, tylko stoi jeden plecak, mnie nie ma. Pojechał bez niej. Kto nie jechał w Afryce rozklekotanym busem z punktu A do punktu B, ten życia nie zna. Stan techniczny minus 478 punktów. Drzwi się nie domykają. Wygłuszenia 0. Ja nawet nie wiem, czy wy mnie teraz słyszycie. Ale żeby była jasność. Hotele całkiem wygodne i sporo miejsc wolnych, bo jest wcześnie rano. No i sobota. Ale odświeżacze są. Przystanek postojowy, można jedzonko kupić. Ktoś się dosiądzie może, a może i nie. A po co? Wodę. Nie mamy A jak pojadą bez ciebie? Nie pojadą. Ja nie zatrzymam ich. Zatrzymasz. No dawaj, czasu nie ma. To prawda. Hania sprawdza, co szefowa ma. Prawdopodobnie ryż z masłem orzechowym, takim wygotowanym. Kobieta wzbudza większe... To nie było masło orzechowe oczywiście. Nie? A co to był? Olej palmowy? Olej palmowy z chili na rybie chyba. O, fantastyczne, oprócz tego chili. Oprócz tego chili jest... Ania, a dała pani polizać? Prawie. Nos w garnek włożyłam. Chodź kawkę kupimy. Kawa? Ale nie, to jest Nescafe jakiś, lipa, siep. Nie no, siep to nie, raczej woda. Ja nie chcę, jak chcesz to dawaj. Herbatę? Nie zdążymy tutaj. Bo tutaj nie ma na wynos. A to prawda. Zimno. Bardzo zimno. Kurczę, zimno i nic nie widać. Zakład, że nic nie widać? Patrzcie. Powiedz mi, ile jest palm. No właśnie. Nie widać. Mówię, że nie widać, nie? Jest i ona. To białko, które wyskakuje, to jest Hania. Ciekaw jestem, czy seryf ma OC i AC. Nie wiem, czy mnie słyszycie, mam nadzieję, że słyszycie. Ty, ma OC? OC. OC i AC! Ma. Ale tutaj nikt nie sprawdza, no bo kto tutaj miałby sprawdzać?
Kolejny przystanek, kolejni pasażerowie, kolejna przygoda. Czekoladka z plecaka. Hania, tylko nie rozsypuj, żebyś nie nabrodziła w autobusie. On nas wyganiał. Tutaj omawiamy budowę rakiety kosmicznej. Nie mogą się zgodzić odnośnie zapasów. Masz gryza? No ale nie wiadomo co jest z czekoladą, a co z papierkiem. Papierka duża. Powiem wam, że to była naprawdę przyjemna podróż, ponieważ z rana, ale tak wytrzepało, że człowiek, że ja wątrobę już swoją uczułem. Idziemy coś zjeść. Asfalt, panie drogi, co to jest? Jak ja dawno asfaltu nie czułem. Czaryjna, tendyjska, iworyjska. Proszę zobaczyć. Ospała, bo dopiero wstała. Się ogólnie nie śpieszy. Małe ma. Nikt nie wie, gdzie są małe. Bo nie tak jest życie, no. Się żyje. Chyba tam kozę niesie. Koleżka niesie kozę jak reklamówkę. Można, a czemu nie? O, proszę zobaczyć. Widać? My idziemy tutaj gdzieś sobie trochę zjeść. To taka mała, no, reklamóweczka kozia. Ona krzyczy pomocy i fotel będzie. Ale co to było wcześniej? To była wcześniej opona zużyta. Proszę. Zużyta opona. Proszę. Test szefowej. Wow! Super. Super, no! Można. Dwie opony zużyte. Obrobione, tapicerka. Jak trzeba to kartonem. Pianka. Ale kreatywność niesamowita, drodzy Państwo. Niesamowita kreatywność wykorzystania i nie ma co się martwić co z oponami. Super. Test kierowniczy. Ale fajne. Amortyzacja jeszcze z opony. Dochodzi do tego ekstra. It's very nice. Tu kolega z Nigerii nam podpowiedział. Taki fotel, moi drodzy, 230 dla lokalnego i 260 dla białego. Wciąż dużo. Dużo. Ale przyznam szczerze, że bardzo dobre wykonanie i jakość. Dobra. O, stare, zużyte, dziurawe się wykorzysta. Oczywiście opony też mogą służyć, moi drodzy, jako zabezpieczenie przed dziurą. O właśnie, szefowa, wiesz szefowa co to jest? Właśnie nie wiem. No właśnie, dobra, test kierowniczy, co to jest? Ładnie pachnie. Ładnie pachnie. Jest odżywcze, ma dużo składników odżywczych. Wygląda jak fasolka czegoś. To jest bogactwo wybrzeża Kości Słoniowej. To jest kakaowiec. To nie jest kakaowiec, to jest orzech nerkowca. Tak wygląda orzech nerkowca. Drodzy szanowni widzowie, żeby orzech nerkowca był takim orzechem, który mamy w sklepie, trzeba to wrzucić na rozgrzaną miskę i później to zaczyna strzelać, bo te soki zaczynają wychodzić i później z tego się wyłupuje orzech. Ale żeby było wiadomo, tutaj przy obróbce tego są toksyny, więc tym można się zatruć. Co to? Co to? Człowieku! Proszę zobaczyć jaki ten. O kurde, jaka. O ja pierdzielę, jaki. To jest tekowiec? Na to wygląda.
Ja cię mordo, pozdro z Polski. Jakie kawały. Taki ichniejszy dom. Ale to wyglądało mi na tekowiec, o którym wspominałem tam w poprzednim odcinku. Jak się nie oglądało, to się nie oglądało i się straciło zarazem. Nioch, nioch, nioch. A ty wariacie. Czy widzicie tutaj kanał? Jeśli nie widzicie, to wam pokażę. To jest ulica. Raz jeszcze wracamy do kanału. To jest największa wylęgarnia komarów. Stojąca woda. Zobaczcie, jakie tu są takie białe po prostu te skupiska tych komarzyc. Tutaj jest tyle tych jak miliardy jajek komarów. Później żądnych waszej komarzyc, bo to komarzyce spijają krew, a komary płci męskiej spijają nektar. Więc widzicie, jaka sytuacja. Szanowni drodzy widzowie, żeby nikt mi nie powiedział, że kierowniku, siadasz jeść i nie mówisz, co jesz ogólnie w podróży. No to tak, dużego wyboru nie ma. Co tu mamy, szefowo? Mamy codziennie praktycznie to samo, więc tak jak wczoraj mamy ryż z rybą. Ale trzeba zaznaczyć, że ten ryż jest wyśmienicie pyszny. Nie, ryż jest genialny, jest taki... W ogóle widziałam, jak wczoraj ją robi to pani, więc ona daje dużo oleju, podsmaża cebulkę, daje wodę i dopiero ryż. A, w ten sposób. I stąd on jest taki oleisty. Jest taki genialny. trochę jak w Sushi. w sushi. Trochę tak. No i ryba. I długo się robi, to nie jest taki na 15 minut. Tak. No i rybka w glinianym naczyniu. Znając życie, będzie pikantna, ale trzeba zaznaczyć, że to, co teraz widzicie, no to jest troszkę jedzenie takie ekskluzywne. Bo przeważnie to jest na ulicy maniok. Tak, w większości maniok, ryżu nie ma. Maniok z jakimś wodą, z czymś. Niestety kustosze smakowi tutaj by przepadli to bardzo. Oj tak, to nie jest tak. No ten jest trochę słabiej zrobiony. Ryż. No tak go pochwaliliśmy. Pochwalony zostało zawczasu, ale teraz weźmy rybkę. Miejmy oto suszona ryba. Nie. Suszona? Tu w ogóle jest trochę ryby? O kurde. To może być suszona ryba ugotowana. O matko, jakie pikantne. O matko. O morze. Pytałem, czy pikantne. O matko. Okropnie. Ale piekło. O Jezus. Piecze. To chyba najbardziej pikantne ze wszystkich. O kurde, jak mocno. Strasznie. Zostaw mi trochę. Znaj życie. Lokalna knajpa z ananasami. Jak myślicie, ananas rośnie na drzewie? A może rośnie tak? Czy tak? Czy tak? Czy jest duży? Czy mały? No jest mały. O, rośnie tak. I tak liście od niego odchodzą dziwnie. Ananasy z naszej klasy. Ile kosztuje taki ananas? Strzelajcie. Nie jest duży, jak moja ręka. Znaczy, no sporowaty, taki jak w supermarketach. Zgadujcie, ile kosztuje. W następnym odcinku powiem, ile kosztował ten ananas. Dobra? Strzelajcie, mistrzowie hazardu. Szefowa ucieszona, bo będzie szamała ananasa. Szefowa obiera. Szefowa, piękna kobieta. No. Taki czupa-czups tutaj przy drodze. No. I od razu usługa obierania jest w cenie, nie? Żeby była jasność. Świeży. O Jezu, jaki on będzie pyszny, soczysty. Ja cię, kochana. Że jest 100 lat. Wiecie, co jest niesamowite? Te panie wszystko robią takim wielkim nożem, długim, takim grubym, i wszystko robią w locie. Nie używają deski, wszystko w locie. Niesamowite. Nawet cebulę kroją w locie, dlatego mało. Technika szefowa. A czy to randka? O! Szefowej się wystraszyła. O matko, jaki on jest słodki. O Jezu. O Jezu. To jest to. On kosztował
No właśnie, ile kosztowo, dajcie znać, o matko. Ale pyszne. Jak będą smakować jajka od kury, która je teraz ananasa? Będą to jajka ananasowe iworyjskie. To są tak zwane kurki iworyjskie. To jest zebrina iworyjska. Pojadła sobie ananasa i teraz dzida. A tam dziewczyny jam tłuką. I dzida. Razem, wszyscy razem. Zatem w którą stronę jechać, panie kierowniku? W lewo czy w prawo? To ruszamy. Po drogach pełnych dziur, kurzu i pyłu jesteśmy teraz na takim highway, na takiej autostradzie. Niemniej jednak niech pozory was nie zmylą, ponieważ za 90 km ta autostrada zniknie z naszego pola widzenia. Ale i tym samym zniknie z naszego pola widzenia również wybrzeże Kości Słoniowej. A co za tym idzie? Oglądaliście właśnie ostatni odcinek z tejże serii. Polecam wejść na główną stronę kanału na YouTubie, zeskrolować troszkę do dołu i tam jest napisane playlisty chronologicznie i tam możecie sobie obejrzeć od początku wybrzeże Kości Słoniowej, czyli jak to daleko w wybrzeżu Kości Słoniowej. Co za tym idzie jeszcze, moi drodzy? Jeżeli to jest ostatni odcinek, a w myśl tego, że coś się kończy, coś się zaczyna, zapraszam was serdecznie na serię Jak to daleko w Ganie. I teraz czekajcie na nowy odcinek z Gany, na pierwszy odcinek z Gany. Jestem ciekaw, ponieważ teraz na wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie kraj był kolonią francuską, przebijamy się do kolonii, byłej kolonii brytyjskiej. A to znacząca różnica w wielu aspektach życia, kultury, ale również mentalności, co jest bardzo ważne. Moi drodzy, na wylotówce łapiemy już stopa. Pozostaje mi tylko poprosić was o łapeczkę, czyli kciuk autostopowy, o komentarz, czyli ślad węglowy i o pocztę sandałową, czyli no właśnie, kto dłużej na kanale ten wie, czyli po daniu odcinka dalej do znajomych. Serdecznie pozdrawiam z moimi przyjaciółmi, aktorami, kolegami z gimnazjum i z podstawówki. Tomasz Jakimiuk z Podlasia. Kłaniam się niziutko. Serdeczności, powodzenia i do usłyszenia.